Dzisiejszym spotkaniem z Wami rozpoczynam krótką, nową serię filmów pod wspólną nazwą JIT albo JIT, jeśli ktoś woli czytać po polsku. Taka zabawna nazwa po to, żeby podkreślić nadal dwujęzyczność i kontakt pomiędzy Polską i Ameryką. W każdym z tych krótkich odcinków postaram się odpowiedzieć na jedno konkretne pytanie od Was, albo poruszyć jakąś jedną kwestię, która w jakiś sposób wiąże się z życiem tutaj w Stanach, albo ma coś wspólnego z Polską i Ameryką. Przechodzimy zatem od razu do dzisiejszego tematu. Michał pyta, czy da się jeszcze wstrzelić w foto i wideo weselne, zaczynając od nowa. Na podstawie swojego 17-letniego doświadczenia w fotografii i filmowaniu wesel tutaj po tej stronie oceanu, a również w Polsce czasami, odpowiem w ten sposób. Zacznijmy od kosztów. Przyjmując, że jest to nasze jedyne zajęcie, czyli postanawiamy utrzymać się tylko i wyłącznie z fotografii i filmowania wesel, trzeba gdzieś mieszkać, trzeba czymś jeździć i jakoś się na te wesela przemieszczać. Obojętnie, czy będziemy posiadać samochód na własność, czy wypożyczać, koszty są praktycznie takie same. Jeśli nawet kupi się coś taniego i używanego, to po jakimś czasie trzeba będzie to zacząć naprawiać. Przerabiałem to wszystko bardzo długo, nie jest to mały wydatek. Trzeba mieć ubezpieczenie, trzeba płacić podatki i tutaj dotykamy bardzo szerokiego i rozbudowanego tematu. Wszyscy płacą w USA podatki federalne, stanowe i często lokalne, zależnie od tego, gdzie się mieszka. Bardzo dużo będzie tutaj zależało od lokalizacji. W miastach takich jak na przykład Filadelfia płaci się aż 3 podatki miejskie, jeśli chcesz zarejestrować swój własny biznes. W innych miejscach może być różnie, ale ogólnie od podatków raczej nie da się uciec, więc trzeba się na to przygotować. Do tego oczywiście dochodzi sprzęt i jego uaktualnianie i naprawianie, bo wcześniej czy później coś się stanie. Po prostu nie da się tego uniknąć. Tutaj również pomaga ubezpieczenie, ale ubezpieczenie nie płaci za wszystko. Sprzęt trzeba również mieć dodatkowy, takim, którym natychmiast można zacząć pracować w momencie, kiedy coś się stanie z tym podstawowym. Pracując w samym środku dnia weselnego nie ma czasu na wyjazdy do sklepu i kupowanie nowego. Trzeba mieć coś w zapasie. To po prostu jest nieuniknione. Po zarejestrowaniu wesela na nośnikach cyfrowych trzeba te wszystkie zdjęcia i filmy na czymś przerobić. Czyli oczywiście komputer, może nawet monitor, to wszystko trzeba uaktualniać, ponieważ technologia idzie szybko do przodu. Coraz więcej pamięci jest potrzebne, coraz szybsze maszyny są potrzebne na to, żeby odpowiednio reagować na zmieniające się trendy, czyli to też dosyć spory wydatek. Do tego dochodzą oczywiście subskrypcje na wszelkie serwisy typu Adobe na przykład, bez którego praktycznie ani rusz. Oczywiście tutaj znowu można szukać różnych dróg, ale wcześniej czy później będą z tym związane jakieś koszty. W tym momencie można odciąć wydatki, ale jeśli chce się wyglądać bardziej profesjonalnie, trzeba oczywiście gdzieś klientów przyjmować, gdzieś się z nimi spotykać, gdzieś prowadzić biznes, więc w pewnym momencie mogą dojść koszty studia, czy po prostu zwykłego biura, jakiejś przestrzeni profesjonalnej, z której się ten cały biznes prowadzi. Biorąc to wszystko pod uwagę, uśrednię wszystkie te kalkulacje i powiem Wam, że minimum trzeba kasować $3000 za wesele, za zrobienie zdjęć na weselu, ok? Taki jest po prostu standard, weźcie to z mojej wieloletniej praktyki. Każdy z czasem dochodzi do tego, że to jest po prostu minimalna kwota pieniędzy. Jeśli się chce żyć troszkę lepiej, to idzie się od tych 3000 w górę. Jeśli człowiek jest gotowy na wiele różnych kompromisów, to można iść trochę w dół i próbować podkopać konkurencję. Więc teraz powiem Wam kolejną rzecz z mojego własnego doświadczenia. Gdybyś, Michale, zapytał mnie o to samo 10 lat temu, to powiedziałbym Ci natychmiast: przyjeżdżaj, jest super. Przyjeżdżaj, wskakuj w to, wstrzelaj się, wbijaj się, zaczynamy, będziesz dobrze żył. Natomiast na dzień dzisiejszy muszę Ci szczerze powiedzieć, że sytuacja wygląda w taki sposób. Jeśli ktoś na przykład posyła nowego klienta, który jest do wzięcia, ponieważ sam dany fotograf jest zajęty na datę i tak dalej, jest do wzięcia i trzeba po prostu do niego odpowiedzieć, można go złapać. Natychmiast w ciągu 10 minut, dosłownie 10 minut, pojawia się około 40 odpowiedzi od ludzi, którzy oferują ceny rzędu $500.
Osobiście nie wiem, nie bardzo rozumiem, jest to dla mnie tajemnicą, jak ci ludzie zarabiają na życie, biorąc pod uwagę te wszystkie koszty, o których wspomniałem. Być może są to sytuacje, gdzie jest to jakaś praca dorywcza, jest małżeństwo, gdzie jedna osoba zarabia dobre pieniądze, a druga po prostu traktuje tą fotografię czy filmowanie weselne jako zajęcie dodatkowe, bardziej tak dla zabawy niż faktycznie, żeby przeżyć. Jeżeli natomiast chcesz się tym zajmować na poważnie i poświęcić temu cały swój czas i żeby to było jedyne twoje źródło dochodu, to na pewno nie są już to takie czasy, jak były kiedyś. Również biorąc to wszystko pod uwagę, trzeba teraz sobie zadać pytanie, ile jestem w stanie zrobić wesel na rok? 30? 60? 90? Przy 90 weselach na rok to naprawdę nawet w obecnych warunkach da się już całkiem dostatnie żyć. Pytanie tylko jest, jak zabukować tych 90 klientów w momencie, kiedy istnieje bardzo nasilona, ogromna konkurencja, która oferuje dobry poziom usług, powiedzmy sobie szczerze, za tragicznie niskie stawki. Taka jest po prostu rzeczywistość. Nie chcę brzmieć negatywnie, ale z drugiej strony nie chcę podawać fałszywych informacji. Ostatnia uwaga, Marcin odpisał na twoje pytanie, że w erze smartfonów być może ten zawód się już nie opłaca i wydaje się to śmieszny komentarz na pierwszy rzut oka, ale tak prawdę mówiąc tkwi w tym bardzo dużo. Niedługo będziemy również ten temat podejmować na vlogu. Vlog, tak nawiasem mówiąc, będzie sobie szedł swoim własnym torem. JIT to tylko uzupełnienie kontaktu z wami, ponieważ stwierdziłem, że jednak raz na tydzień to dla mnie za mało i w ten sposób będę się starał wypełnić tą lukę w kontakcie z wami. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia jutro!